Jest 6 lipca 1626 roku. Na Prusy Królewskie, najbogatszą prowincję Rzeczypospolitej Obojga Narodów, spada szwedzka nawała. Armia 14 000 żołnierzy pod dowództwem samego króla Gustawa Adolfa Wazy ląduje w Piławie i zajmuje kolejne miasta. Szwedzkie okręty rozpoczynają blokadę największego portu Rzeczypospolitej, Gdańska, nakładając wysokie cła na statki handlowe. Najeźdźcy łupią klasztor w Oliwie oraz zajmują Puck. Gdańsk, mimo usilnych starań szwedzkiego monarchy, twardo staje po stronie swojego prawowitego władcy, króla polskiego Zygmunta III Wazy. Rozpoczyna się wojna o ujście Wisły, część konfliktu dynastycznego toczonego już od 1600 roku między polskimi a szwedzkimi królami z dynastii Wazów. W Toruniu zbiera się armia koronna pod dowództwem polskiego władcy oraz hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Na przełomie września i października dochodzi do bitwy pod Gniewem, która powstrzymała szwedzką ofensywę. Król Polski udaje się do Gdańska, by zająć się sprawami stworzonej przez siebie floty wojennej. Do budowy i organizacji polskiej floty wojennej przystąpiono już 5 lat wcześniej, w 1621 roku. Zadanie to król powierzył szkockiemu najemnikowi Jamesowi Mareyowi. Prace ruszyły bardzo sprawnie. W ciągu pierwszych 2 lat w Gdańsku zbudowano 4 jednostki, w tym największy galeon Król Dawid. Śmiałe poczynania Polaków zaniepokoiły Gustawa Adolfa. Jego flota przeprowadziła na Zatoce Gdańskiej udaną demonstrację siły, skutecznie zastraszając władze miejskie. Rada Miasta odmówiła polskiemu królowi prawa do konstruowania okrętów i poboru rekruta w mieście. Pracę musiano przenieść do Pucka, a gotowe jednostki uzbrajano w bazie polskiej floty Twierdzy Wisłoujście, gdzie właśnie się znajdujemy. W 1626 roku po bitwie pod Gniewem Zygmunt III Waza przybywa do Gdańska, gdzie powołuje Królewską Komisję Okrętową, która ma zarządzać flotą i prowadzić działania wojenne na morzu. W jej skład wchodzą królewscy dworzanie oraz gdańscy radni. Na czele komisji staje zaufany szambelan króla, szwedzki uchodźca Gabriel Poze. Wiosną 1627 roku polska armia pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozpoczyna działania ofensywne. Ich częścią było odbicie Pucka przez wojska lądowe wspierane ogniem artylerii królewskich okrętów. Na lądzie również doszło do potyczek pod Czarnem, Kiezmarkiem i Tczewem, gdzie rany odniósł szwedzki monarcha. Wkrótce jesienne sztormy powodują zmniejszenie szwedzkiej eskadry do 6 okrętów. Dowodzi nimi wiceadmirał Nils Stjerskold, który otrzymał rozkazy utrzymać blokadę do początku grudnia. Załogi szwedzkich okrętów od miesięcy stojących pod Gdańskiem są przemęczone, niedożywione i nękane chorobami. W połowie listopada komisja okrętowa zwraca się do komendanta Pucka, Jana Bąka-Landskorońskiego, o przysłanie na królewskie okręty kilku kompanii piechoty najemnej. 3 kompanie kapitanów Johanna Storcha, Thomasa du Plessis i Jamesa Mareya przybywają do Wisłoujścia 22 listopada. Następnego dnia komisja podejmuje ostateczną decyzję o wyjściu floty w morze w celu nawiązania walki z nieprzyjacielem. Okrętami dowodzi admirał Arend Dickmann, dowódca Świętego Jerzego, a żołnierzami kapitan Johann Stork zu Barksdorf. Obaj otrzymują od komisji szczegółową instrukcję bojową. Wiceadmirałem mianowany został Hermann Witte, dowódca wodnika, a kontradmirałem James Marey z Króla Dawida. Największymi z polskich okrętów były 4 galeony. Król Dawid, admiralski rycerz Święty Jerzy, Wodnik oraz latający Jeleń.
3 z nich zbudowano specjalnie do celów wojennych. Na początku XVII wieku wciąż powszechnym było uzbrajanie lżej zbudowanych statków handlowych. Z takich właśnie jednostek zakupionych w Amsterdamie składała się szwedzka eskadra Nilsa Strömskiego. Także kilka mniejszych polskich jednostek to zarekwirowane nieprzyjacielskie transportowce. Kadłuby największych polskich okrętów miały około 33 metrów długości i 8 metrów szerokości. Najwyższe maszty wznosiły się na wysokość 26 metrów nad pokładem. Uzbrojenie okrętów stanowiło do 30 dział różnego kalibru. Za napęd służyło 6 żagli, stawianych w różnych konfiguracjach na 3 masztach i bukszprycie, w zależności od warunków pogodowych. Kontrolę nad żaglami zapewniał skomplikowany układ setek metrów linii bloczków, obsługiwanych przez doskonale znających swój fach 50 marynarzy. Wykonywali ciężką i niebezpieczną fizyczną pracę. Bez żadnych zabezpieczeń wspinali się na wysokie maszty, siłą własnych mięśni podnosili ciężkie kotwice i reje, do utraty tchu pracowali przy pompach. Spali w niezwykłej ciasnocie, leżąc na pokładzie pomiędzy działami, a odżywiali się głównie sucharami, kiszoną kapustą, piwem i solonym mięsem. Pochodzili przede wszystkim z zagranicy – Niemiec, Danii, Niderlandów czy Szkocji, a ich służba miała charakter zaciężny. Achtung, Deckler! Letzte durch! Obok marynarzy na okrętach znajdowali się także żołnierze. Wojsko Rzeczpospolitej w czasach dynastii Wazów składało się nie tylko ze szlachty, ale także z oddziałów najemnych. Do bitwy pod Oliwą na 10 okrętach ruszyło 770 żołnierzy piechoty zaciężnej typu niemieckiego, co stanowiło poważny odsetek całej 5-tysięcznej piechoty pod wodzą hetmana Koniecpolskiego. Na 2 największych polskich okrętach znajdowało się po 100 żołnierzy, co było niespotykanie wysoką liczbą, zapewniającą polskiej stronie przewagę. Komisja okrętowa wiedziała jednak, że wysyła flotę na pojedynczą akcję bojową, a nie w długi rejs. Żołnierze uzbrojeni byli w muszkiety, a także piki, halabardy, broń boczną oraz różne materiały wybuchowe. Achtung! Linksupke! Linksupke! Wieczorem 27 listopada polska flota wojenna wychodzi w morze. Okręty całą noc spędzają na kotwicy w pobliżu brzegu, a o świcie załogi odmawiają modlitwy. Admirał Arend Dickmann intonuje hymn dziękczynny. Pada rozkaz podniesienia kotwic i rozstawienia żagli. Polska flota wojenna rusza z wiatrem do boju, uformowana w 2 eskadry, idące za Świętym Jerzym i Wodnikiem. Nadchodzi poranek. Jest niedziela, 28 listopada 1627 roku. W tym samym czasie wiceadmirał Nils Stjernskjöld, wyczerpany dłużącą się blokadą, z nadzieją patrzy w przyszłość. Według rozkazów już 1 grudnia mógł wracać do Piławy. Wiedząc, że Polacy próbowali poprzedniego dnia wyjść w morze, postanawia jeszcze raz podpłynąć poniżej latarni. Na wysokości Klifu Orłowskiego eskadra wykonuje zwrot przez sztak, jednak jej szyk rozciąga się, połowa okrętów wyraźnie zostaje w tyle. Jest to dla Polaków sytuacja idealna. Dysponują przewagą liczebną oraz zajmują lepszą pozycję względem wiatru. Szwedzi nie spodziewali się, że niedoświadczona polska flota ruszy do ataku. Admiralski Święty Jerzy ściera się ze szwedzkim Tigernem. Do pomocy ruszają mu Panna Wodna oraz latający Jeleń. 2 ostatnie okręty w bitewnym chaosie wpadają jednak na siebie. Tymczasem na zaatakowanym i ostrzeliwanym Tigernie trwa abordaż.
Chwilę wcześniej szwedzki admirał odnosi śmiertelne rany. Kule trafiają go w szyję i urywają rękę. Wykrwawia się, przeniesiony do swojej kajuty. Śmierć spotyka też szwedzkiego trębacza, który miał dać znak do poddania się. Straty odnosi jednak także polska strona. Ginie m.in. kapitan Storch, postrzelony w oko. W końcu jednak Tigern zostaje zdobyty. Szwedzkiej odsieczy nie dopuszcza do niego artyleria świętego Jerzego. W tym samym czasie toczy się drugi pojedynek. Dowodnik wraz z pozostającym na uboczu królem Dawidem atakuje Solena. Walka jest równie zaciekła i krwawa. W końcu jednak szala zwycięstwa przechyla się na polską stronę. Widząc to, szwedzki szyper postanawia wysadzić okręt, by nie dostał się w ręce wroga. Biega z zapalonym lądem prosto do komory prochowej. Eksplozja zabija 22 polskich żołnierzy, około 100 Szwedów i pali żagle na podmaszcie wodnika. Solen na blisko 350 lat trafia na dno Zatoki Gdańskiej. Pozostałe szwedzkie okręty rozpoczynają ucieczkę. Jeden z ostatnich wystrzałów, jaki padł z pokładu uciekającego Pelikanena, trafia w Arenta Dickmana, stojącego na rupie zdobycznego Tigerna. Admirał chwilę później umiera. Ich tak, wielkie Herr. Bitwa, choć wygrana, została okupiona śmiercią dowódców obu wrogich sobie flot. 4 grudnia miał miejsce uroczysty pogrzeb polskiego admirała Arenda Dickmana. W asyście kompanii piechoty Johanna Storcha oraz szwedzkich jeńców przetransportowano do kościoła mariackiego 3 trumny – Dickmana, Storcha oraz szwedzkiego admirała. Trumnę Dickmana złożono pod posadzką Fary, zaś 2 pozostałych zmarłych tymczasowo umieszczono w bocznej kaplicy. O życiu polskiego admirała wiadomo niewiele. Z mowy pogrzebowej, wygłoszonej przez pastora Johanna Jakoba Kramera, dowiadujemy się, że Dickman przyszedł na świat w 1572 roku w Dithmarschen. Już w wieku 16 lat szukał szczęścia na morzu, pływając na statkach do Anglii, Hiszpanii i Włoch. W 1608 roku osiadł na stałe w Gdańsku. Poślubił tu wdowę Elizabeth West, z którą miał 4 dzieci. Prowadził statki z Gdańska do Szwecji, Szkocji, Anglii i Hiszpanii. Od 1621 roku pełnił też funkcję przełożonego szpitala świętego Jakuba, który opiekował się rodzinami i członkami Gildii Szyprów. Rok przed śmiercią jego życie uległo zmianie. Komisarze Królewskiej Komisji Okrętowej zdołali przekonać go do przejścia na służbę króla Polski Zygmunta III Wazy, powierzając mu funkcję kapitana. Przez długi czas dokładne miejsce pochówku admirała nie było znane. W 2006 roku miały miejsce badania archeologiczne, które pozwoliły na identyfikację kwatery grobowej. To umożliwiło oznaczenie grobu nową, kamienną płytą, która dziś upamiętnia zmarłego bohatera. Kapitan Johann Storch czekał na pogrzeb do 3 stycznia 1628 roku. Tego dnia jego trumnę złożono w kościele świętego Jana, który od wieków związany był z ludźmi morza. Do dziś w kościele zachowało się kamienne epitafium ufundowane kapitanowi przez komisarza Gabriela Pozę. Pierwotnie mieściła się w nim tablica inskrypcyjna, która nie przetrwała jednak pożogi II wojny światowej.
Tutaj jest pogrzebany szlachetny i surowy kapitan, pan Johannes Storch, który walczył rycersko przeciw wrogiemu admirałowi i ranion ponad ustami zmarł 28 listopada 1627 roku. Wraz z nim pochowani jego ojciec pan Klaus Storch i siostra panna Anna Storchówna. Boże, błogosław ich duszom. Ku pamięci wiecznej Gabriel Poze, wolny baron na Helix i Hammerskog, szambelan i komisarz wojenny Jego Królewskiej Mości, króla Polski i Szwecji. Historia nie okazała się też łaskawa dla budowniczego polskich okrętów Jamesa Mareya. Kompania jego żołnierzy przystąpiła do bitwy bez kul muszkietowych, co było osobistym blamażem kontradmirała. Kilka miesięcy po tych wydarzeniach został on wydalony z floty. Pomimo ciosu, jakim była śmierć Dieckmana i Storcha dla młodej polskiej floty, bitwa pod Oliwą okazała się ważnym zwycięstwem. W obliczu planów zimowania szwedzkiej eskadry w Piławie fakt przerwania morskiej blokady Gdańska może nie wydawać się szczególnie istotny. Wszak 3 dni później Szwedzi odpłynęliby sami, a zimowe sztormy i tak uniemożliwiłyby gdańskiemu handlowi rozwinięcie skrzydła. W skali całego konfliktu bitwa miała raczej niewielkie znaczenie. Nie była w stanie zmienić ogromnej dysproporcji sił między polską i szwedzką flotą, ani przerwać szwedzkiej dominacji na wodach Bałtyku. Polski monarcha potrafił jednak wykorzystać to zwycięstwo na swoją korzyść. Na jego zlecenie kanclerz Wolfgang von der Olsnitz napisał i wydał drukiem obszerną relację z bitwy, która obiegła dwory Europy. Na nieszczęście dla Gustawa II Adolfa świadkami całego starcia byli członkowie poselstwa Niderlandów, którzy przybyli z zadaniem przeprowadzenia mediacji między walczącymi stronami i odblokowania ważnego dla holenderskiego handlu gdańskiego portu. Sekretarz poselstwa, Abraham Bot, również przyczynił się do rozsławienia polskiego zwycięstwa, drukując własną relację. Świat obiegła więc wieść, iż ambitny szwedzki król ze swą potężną flotą został pod Gdańskiem upokorzony. Gustaw Adolf zdecydował zemścić się krwawo. Już w lipcu kolejnego roku szwedzki król przeprowadził nocny, dywersyjny atak na polską flotę. Szwedzi z zaskoczenia ostrzelali eskadrę cumującą pod twierdzą Wisłoujście. Zasadzka ta przeszła do historii jako bitwa pod Latarnią. Marynarzom udało się ewakuować większość floty w górę Wisły. Mimo to Polacy odnieśli niepowetowane straty. Zatopiono galeon Święty Jerzy i Pinka Żółty Lew, zaś śmierć poniósł ówczesny admirał Gregor Fentros oraz kapitanowie Hieronimus Teszke i Hans Kizero. Bitwa Oliwska pozostawiła po sobie namacalne, materialne świadectwa. W 1969 roku podczas budowy Gdańskiego Portu Północnego doszło do odkrycia wraka, który wkrótce okazał się być szwedzkim Solenem. W ciągu kilku lat, zakrojonych na szeroką skalę podwodnych badań archeologicznych, z morskiego dna wydobyto tysiące zabytków. Obok 20 spiżowych dział i pozostałości żołnierskiego uzbrojenia, po 350 latach światło dzienne ujrzały także osobiste przedmioty żołnierzy i marynarzy. Pozostałości obuwia, odzieży, sztućców, naczyń, narzędzi, a także monety czy szczątki poległych. Zabytki te, przybliżające nam życie codzienne w XVII-wiecznej flocie wojennej, obejrzeć można na salach wystawowych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Bitwa pod Oliwą zajmuje szczególne miejsce w historii polskiej floty. Można rzec, że jest największym zwycięstwem polskiej floty na morzu. Jedynym, w którym polska eskadra samodzielnie odnosi zdecydowane zwycięstwo nad eskadrą nieprzyjaciela. Ten unikatowy status sprawił, że pamięć o bitwie stała się być może niewielką, lecz istotną częścią polskiej mitologii narodowej. Bitwa doczekała się wielu upamiętnień, między innymi na grobie nieznanego żołnierza. Gdańszczanom przypomina o niej obelisk na wzgórzu Kościuszki w Oliwie. Symboliczna stała się również sama data. To właśnie w dniu 291. rocznicy bitwy, 28 listopada 1918 roku, marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu marynarki wojennej. Spolszczone imię galeonu Merman, który szczególnie wyróżnił się w bitwie, nosi okręt szkolny Polskiej Marynarki Wojennej ORP Wodnik.
Do dziś również proporzec marynarki wojennej, przedstawiający ramię wznoszące bułat, nawiązuje do proporcjów bojowych, które nosiły okręty w bitwie pod Oliwą.